dzisiejszym odcinku, oprócz mocowania steru, pokażę kilka najprostszych sposobów wiązania bloczków. Na przestrzeni wieków metody zmieniały się, przyjmując czasami bardzo skomplikowane formy, które ciężko jest wykonać w małych skalach. Generalnie blok był obejmowany liną, która była w odpowiedni sposób zabezpieczana oplotem. Stosowano również okucia i haki. Przy najmniejszych bloczkach, np. 2 mm, pomijam oplot, bo albo go nie widać, albo wychodzi za gruby i przeskalowany. Oczywiście decyzja jest po stronie modelarza. W przygotowaną pętlę wkładam bloczek i przytrzymuję w lewej ręce. Następnie przechwytuję bloczek w palce prawej ręki i przesuwam tak, by nić czy linka objęły go. Bloczek ponownie wraca do lewej ręki i sprawdzam, czy linka ułożyła się poprawnie na szczycie bloczka. Jeśli tak, zabezpieczam to miejsce klejem cyjanoakrylowym. Dzięki temu bloczek nie odpadnie od nici i można ułożyć linkę na bocznych powierzchniach. Jeśli jest równo i symetrycznie, znów zabezpieczam klejem. Przy małych blokach pomijam na tym etapie oplot i zamykam całość pojedynczym węzełkiem, również zabezpieczonym klejem. Jeśli chcemy zostawić dwie końcówki nici, np. żeby zamocować bloczek do rei, na tym kończymy. Chcąc pozostawić tylko jedną końcówkę, po dodaniu kropli kleju naprężam ją, by ustawiła się prostopadle i centralnie w stosunku do bloczka. Drugą zbędną obcinam. Całość jest wystarczająco mocna i nigdy nie zdarzyło się, by takie wiązanie zerwało się. Bloki używane w taliach miały zwykle dołączoną dodatkową linę. Najprościej jest dowiązać ją bezpośrednio do linki oplatającej bloczek i zabezpieczyć klejem. Pozostałe kroki wykonuję jak poprzednio.
Przy większych bloczkach można pokusić się o wykonanie oplotów. Metoda oplotu, którą stosuję, nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń typu trzecia ręka, a sam oplot można wykonać w powietrzu czy bezpośrednio na modelu. Mamy więc linę, którą chcemy opleść i unieruchomić. Zakładamy na nią nić, przy pomocy której będziemy oplatać główną linę i zawiązujemy mniej więcej w miejscu, gdzie oplot ma się pojawić. Wiązanie układam w palcach. Krótszą końcówkę układam wzdłuż głównych lin, a dłuższą rozpoczynam oplot. 3 oplatane nici, linki przytrzymuję lekko napięte palcem środkowym, by pętle łatwo się układały jedna za drugą. Po każdym opleceniu lekko zaciskam. Odpowiednią siłę czy naprężenia każdy musi odkryć eksperymentalnie. Po wykonaniu od 3 do 6 oplotów zawiązuję oplatającą nić zwykłym pojedynczym węzłem i tak jak za każdym razem lekko zaciskam. Teraz drugą końcówkę, tę nieużywaną, zawiązuję z pierwszą. Całość lekko zaciskam i jeśli jest taka konieczność, przesuwam we właściwe miejsce. Finalnie zabezpieczam klejem i obcinam wystające końcówki. Można taki oplot zrobić dużo dłuższy, powtarzając cały proces. Cały proces mocowania większych bloków jest bardzo podobny, z tą różnicą, że zamiast zwykłych węzełków stosuję właśnie oplot.
Jeśli model wymaga 2 czy 3 oplotów, bez problemu można je wykonać w kolejnych miejscach. Blok może wymagać dodatkowej pętli, do której potem dowiązujemy linę, czy mocujemy hak, czy obręcz. W przygotowaną pętlę można włożyć igłę czy kawałek drutu, by wyregulować jej średnicę. Jeśli chcemy usztywnić pętlę, dodajemy kleju cyjanoakrylowego i szybko usuwamy igłę czy drut. Nazwałem tę pętlę zamykającą, bo dotyczy sytuacji, w której pętlę musimy zrobić na końcu oplatania bloczku. Na przykład, gdy blok ma pętlę z obu stron. W tym przykładzie na końcu zamocuję w pętli oczko, które zostanie wklejone w pokład lub burtę. Bloczek jest już osadzony w lince. Na jedną końcówkę zakładam oczko. Na całość zakładam luźny węzeł i końcówkę z oczkiem z powrotem przekładam w kierunku bloczka. Trochę zmniejszam tę pętlę, ale ostrożnie, bo może przeskoczyć i całość się rozleci. Po ustawieniu pętli kilka razy zawiązuję nić, raz z jednej, raz z drugiej strony zwykłymi węzłami. Tu niestety standardowy oplot, który zawsze stosuję, nie sprawdza się. Na końcu zabezpieczam klejem i obcinam zbędne końcówki.
którymś z poprzednich odcinków pokazywałem mocowanie bloczków w drucie z haczykiem. Dla formalności przypomnienie. W wygięty wstępnie drucik wsuwam bloczek i tak samo jak przy niciach czy linach ustawiam na szczycie i zabezpieczam klejem. Doginam go w palcach, by ułożył się na bokach i zabezpieczam klejem. Jedną końcówkę zaginam, drugą staram się ułożyć symetrycznie i znów dodaję krople kleju. Tę z boku obcinam i dociskam do bloczka, a dłuższą kształtuję w haczyk. Przygotowałem linę do obsługi steru i bloczki. Ster został już przyklejony do tylnicy. Małe tulejki z papieru imitują zawiasy. Lina zaczyna swój bieg od pawęży. Na końcu zamocowałem już oczko. Po przyklejeniu przechodzi ona przez blok na ramionach steru, przez blok na tylnej krawędzi burty i na wysokości koła sterowego przez blok w burcie.
Przy samym kole sterowym jest blok osadzony w pokładzie, z którego lina wędruje na koło sterowe. Ponieważ jest tam bardzo ciasno, zdecydowałem się na drobne oszustwo, to znaczy zamiast oczka w pokładzie i bloczka z haczykiem zastosowałem sam bloczek z wystającym drutem, który bezpośrednio wkleiłem w otwór w pokładzie. Samego momentu wklejania niestety nie widać, bo całość jest zasłonięta dłonią. Teraz czterokrotnie obwiązałem liną walec koła sterowego, a może bęben, nie wiem jak to nazwać, od czasu do czasu dodając krople kleju. Po drugiej stronie wszystko przebiega tak samo, tylko oczywiście w odwrotnej kolejności. Przed zamocowaniem wszystkiego odmierzyłem długość liny i na końcu zamocowałem drugie oczko. Po przyklejeniu liny do pawęży pozostało powiesić bloczki i zabezpieczyć klejem.